Witamy Was bardzo serdecznie na kanale Custom Guitar Tones. Jesteśmy jak zwykle w naszym ulubionym składzie, jedynym słusznym, czyli ja, Tata, Jaro i Seba. Tak. I dzisiaj przychodzimy do Was nie z Custom Testuje, a z inną formułą. Custom Testuje customowe capture'y. Nie, chcemy się pochwalić, taka jest prawda. taka jest prawda. Chcemy się pochwalić kolejnymi capture'ami, które wychodzą spod naszych rąk. Będzie to PV 5150, oryginał z 92 roku, sygnowany Edkiem Van Halenem. Najlepsza wersja, jaka kiedykolwiek wyszła, przez kultową, uwielbianą przez wszystkich 4x12 Pakemesy, łamaną, komu skośną, Slant. z głośnikami Vintage 30 Celeszczyna, czyli do szybkiego, dżingżynowego, mocniejszego grania, święty graal, najlepszy wybór. No i wiadomo, nasze 3 ukochane mikrofony. Dynamiczny stary Shure Unidyne 545, AEA R92 wstęga taka duża, śliczna i z kolekcji Abbey Road Studia Neumann U47 fetowy, czyli bez lampy na tranzystorach fetowych. Mikrofon, który bardzo dobrze znosi tak głośny wzmacniacz, bo rzeczywiście było bardzo głośno. Mikrofon stał bardzo blisko, żebyście mieli, no tak naprawdę najlepiej się nagrywa takie soundy, że mikrofon stoi blisko. A mikrofon to uciągnął, nic nie pierdziało, nie brzęczało, jakość jest wspaniała. Tak jak tata powiedział tutaj za kamerą, 15/10. Taką ocenę dajemy tym capture'om. i teraz do rzeczy. Oczywiście jeszcze uzupełniając tor audio, mikrofony mikrofonami, wzmacniacz wiadomo jaki, czyli PV 5150, kolumna Mesa Boogie 4x12 i preampy, w tym wypadku akurat mała konsola, API box drugi, czyli z 8 preampami w torze. Ustawione tak, jak zwykle my to robimy, czyli przede wszystkim wierność samego brzmienia. Jeżeli kolumna Bogner ma dużo dołu, to u nas te próbki, co zresztą wiecie w przypadku na przykład Friedmana, mają tego dołu więcej, bo ich wzmacniacz tego dołu produkuje więcej. Chodziło o to, żeby jeżeli ktoś nie ma ochoty mieć akurat tyle, nie ma takiej potrzeby mieć tyle dołu, po prostu ten dół zabiera. To jest ten niski dół, który wynika już nie tyle z samej dobroci wzmacniacza, co z pojemności kolumny. W tym wypadku są to capture'y robione na kolumnie Mesy, która tego dołu ma o wiele mniej, jest za to jaśniejsza i cała jakby prezentacja brzmienia poszła w górę. Nie? I też się znajduje w środku pasma. Tak jest. Jeszcze odwołując się do słów taty, chodzi o to, że każdy realizator dźwięku ustawi sobie brzmienie gitary trochę inaczej, a my dając na maksa, że tak powiem, precyzyjne i nie spreparowane brzmienie, pozwalamy każdemu użytkownikowi wykonać pracę samemu. Pod kątem swoich upodobań i swojego Dokładnie. instrumentu. Ale chyba to jest dobre miejsce, i tak mi się wydaje teraz, wyskoczymy trochę z programu, żeby powiedzieć, że w Custom Guitar Tones przygotowujemy też, jesteśmy już dokładnie nawet na fali przygotowań, nowego bloku capture'ów. Będzie się to nazywało Custom Recording Captures i będą to capture'y ponownie tych wzmacniaczy, które już znacie, w tej odsłonie powiedzmy bardziej rockowej, czyli Benson, czyli Hellstone, czyli Friedman właśnie oraz nowo zrobione Boogie Petrucci i PV 5150, ale nie tak jak zwykle podajemy to dla Was, czyli nieruszane brzmieniowo, tylko przygotowane już w formie presetów do wykorzystania live albo nagrań. Co jest bardzo ważne, bo często nie do końca się tego spodziewaliśmy, ale się okazuje, że często pytacie nas, jak wpłynąć na barwę, żeby na przykład pozbyć się albo niskiego buczącego dołu, basu, albo rozjaśnić i tak dalej, bezstratnie. Więc my przygotowując te presety trzymamy się oczywiście starej naszej zasady złotej i ważnej jak konstytucja, czyli źródłowe brzmienie samego wzmacniacza, ale możemy Wam przygotować opcję już z modyfikacją tego brzmienia, taką bezstratną, to jest bardzo ważne, tak żebyście się mogli podłączyć i od razu grać. Właśnie, bo użytkownicy są podzieleni na tych, co lubią pogmerać,
a na tych, co chcą się wpiąć, grać i zapomnieć. Tak jest. Będą też 3 foldery do każdej barwy, czyli fani Telecastera będą mieli barwy pod gitarę Telecaster, fani Stratocastera będą mieli barwy pod Stratocastera i fani Les Pauli i innych pick-upów podwójnych humbuckerów będą mieli folder w opcji humbucker, czyli Les Paulowcy i inni tam rzeźnicy. I to da nam taką przynajmniej łatwość w proponowaniu wam barw konkretnie pod live i pod studio nagrań, biorąc pod uwagę instrumenty, na których gracie. Drobne korekty, rozumiem, już robicie w własnym zakresie. To na pewno wam pomoże. My już nad tym pracujemy. Wracając do Piveya 5150. Ja w innym programie opowiadałem o historii tego wzmacniacza. Mikołaj nie słyszał, że o czym wspomniałem, że nie ma najlepszej wersji wzmacniacza 5150. Że twórca tego wzmacniaczy, czyli mój wstęp, James Brown, sam zdementował te plotki i uznał jednogłośnie, ponieważ on to robił. Wszystkie są takie same? Wszystkie są takie same. Że różnią się tylko sitodrukiem na panelu głównym. Że tak zwany block leather nie różni się niczym od signature, tylko napisem na przednim panelu, ponieważ firma Electro Voice, która współpracowała z Edkiem Van Halenem w tym czasie, produkując mu też głośnik EVH oraz sama oznaczając swoje logo Electro Voice, dopatrzyła się w tym logu EVH na wzmacniaczu Pivey pewnych podobieństw i ruszyła oczywiście afera procesowa i w związku z tym Pivey nie miał innego wyboru, tylko wycofał to logo i zrobił podpis Edka. Natomiast konstrukcyjnie wzmacniacze są dokładnie takie same, nie są różne. Więc nie ma tak jest najlepsza wersja. Więc jest to najlepsza wersja, ponieważ my capturowaliśmy tą wersję, ale tak czy inaczej to jest ciągle ten sam wzmacniacz, tylko produkowany w różnym okresie. One się różniły tylko drobiazgami, na przykład tym, że skończyły się w którymś tam momencie lampy Svetlana, więc przeszli na Ruby Tubes. Potem skończyły się Ruby Tubes, to kupili JJ-e i tak dalej, i tak dalej. I to może być ta różnica, ale nie jest to różnica w konstrukcji ani w budowie samego wzmacniacza. I co my tu mamy? Przygotowaliśmy 16 presetów podstawowych, które zawierają capture'y obu kanałów wzmacniacza Pivey 5150, czyli kanału Rhythm w opcjach Crunch, Bright bądź bez tych przełączników i kanału Lead, który nie ma żadnych przełączników, ma tylko chłostający dźwięk po plecach. I co to znaczy? Że większą ilość barw oczywiście będzie miał kanał Rhythm, tylko dlatego, że ma te opcje, że tak powiem, pasmowe. Natomiast kanał Lead to już jest czysta moc, więc na tym kanale ustawiliśmy tylko różne poziomy gainu i dopasowaliśmy ten gain, jakby do tego gainu też ekwalizację. 16 podstawowych i 3 ekstra, czyli w sumie capture'ów jest 19. To są capture'y z użyciem Tube Screamera, tak zwany trik, który stosują wszyscy wyznawcy tego wzmacniacza, albo przynajmniej większość, i rozumieją, o co chodzi. Czyli jest to wpięty przedwzmacniacz Tube Screamer firmy Ibanez, mała kostka overdrive, tylko nie w opcji overdrive, czyli nie jest ustawiony przester, a boost, czyli tylko wzmocnienie sygnału. Więc gałka drive jest na 0, gałka tone jest na 5, czyli dokładnie w połowie, a gałka volume jest na 10 na max. Co powoduje wzrost sygnału o chyba prawie 15 czy 20 decybeli. Samej gitary takie wejście sygnału w sam wzmacniacz powoduje zupełnie inne rozdanie jakby brzmieniowe. I takie profile też mamy, one są opisane wtedy jako ekstra specjalne z dopiskiem TS, czyli Tube Screamer, i są to barwy, których ja sam używam, więc prawdopodobnie mają dopisek Peter, czyli ja. No i teraz do rzeczy. No dobrze, no to zaczynamy od cleanów. Jakiś tutaj mamy Bright. Clean Bright, czyli kanał, od razu powiem, to jest kanał Rhythm. Kanał Rhythm z opcją Bright bez opcji Crunch, czyli opcja Crunch nieznacznie dopala kanał Rhythm, więc kiedy jest wyłączony, to dźwięk jest rzeczywiście czysty.
A bright to jest takie lekkie rozjaśnienie. Moim zdaniem, jak na konstrukcję high-gainową, gdzie twórcy chodziło tylko o jedno, żeby to naprawdę był spalinowy sound, to ten czysty jest zupełnie... Czyli jak na wzmacniacz konstrukcji high-gain, gdzie właściwie nikt nie myślał o tym, żeby tutaj jakikolwiek czysty kanał funkcjonował, to naprawdę ten ton jest naprawdę przyzwoity. Dla mnie zupełnie dobra czysta barwa. Co mamy dalej? Clean Bright Crunch, czyli z przyciskiem crunch. No i widzicie, tutaj już doszedł lekki przester. To wynika właśnie z tego, że to jest podbicie kanału pierwszego tam o jakąś nieznaczną stałą wartość saturacji. Może nie jest to jeszcze high-gainowy ton, ale na pewno jest coś już na granicy. No i CDC byłoby zadowolone. Co teraz? Drive Bright. Drive Bright. Czyli to jest ciągle kanał Rhythm, pierwszy, z dodanym przyciskiem Bright i ponieważ jest dry, czyli gałka gain ląduje już w okolice pierwszej, drugiej godziny. Jeszcze Świetny tutaj z rock'n'rollowy dopiskiem crunch. z dopiskiem crunch, czyli dodatkowy przycisk doszedł, co zresztą słyszymy też w szumach. Normal Bright. Okej. Dobra, teraz jedziemy leady z dopiskiem Eddie. Drive. To jest lead, czyli kanał drugi. Tam, gdzie robiliśmy próbki kanału lead, zmieścił się jeszcze w nazwie Eddie. Tam, gdzie już był rytm, nie zmieściło się Eddie, dlatego nie ma tego Eddie. Eddie generalnie określa to jakby typ wzmacniacza, który profilujemy. Oczywiście jedno sprostowanie się Wam należy. My handlowo nie możemy używać, takie jest prawo, ani nazwy Piwej, ani nazwy 5150. Są to nazwy zarejestrowane i chronione prawem. Na tym etapie w sprzedaży możemy używać nazw bliskoznacznych. W związku z tym, dlatego w nazwie będzie nie 5150, tylko będzie 5O, przepraszam. Dlatego będzie Edy pisane w ten sposób, a nie Edie, tak jak się mówiło popularnie o Edwardzie Van Halenie, no ponieważ są to nazwy kojarzące się jednoznacznie. Natomiast nam chodzi o to, żeby nie łamać prawa i żeby wszystko było legalnie. Więc używamy tytułów bliskoznacznych. No i proszę bardzo, soczysty, kanał drugi, lead, z jakimś podbiciem? Nie, normal, tak? Nie. To jest drive. Drive. Czyli gain ląduje już tak w okolicy godziny 3. Solo. Teraz lead clean. Bardzo dobry, lejący się. Lead clean. Lead clean, czyli kanał trzeci z bardzo małą ilością gainu. To jest bardzo ciekawa barwa. Ja tu nie mam singli, ale gdyby to był Stratocaster, to ta barwa byłaby naprawdę bardzo ładna, czysta. Nie? Co teraz? Lead crunch. Lead normal. I teraz Konkretnie wchodzimy w sound. sferę barw.
barw z dopiskiem Peter i z dopiskiem Tube Tube Screamer. Screamer. To jest właśnie ten trik, o którym już opowiadałem wam wcześniej, czyli barwy wyjściowe, ale w oparciu O Tube o Tube Screamera. Screamera. I najpierw mamy rytm z Tube Screamerem, czyli kanał pierwszy. Zgadza się. I co ciekawe, Tube Screamer z racji, można byłoby w pewnym sensie nazwać swojej ułomności, ponieważ podcina najniższe częstotliwości i podcina najwyższe częstotliwości, okazał się idealnym urządzeniem na wzmacniacze typu Mesa, Rectifier, na wzmacniacze typu właśnie 5150 czy niektóre modele Marshalla, ponieważ bardzo je porządkuje. Wszystkie te częstotliwości, które wystawały, trochę buczały, wprowadzały taki niepokój, szczególnie u basistów, znikają. A dodatkowo bardzo kleją dźwięk, podnosząc sygnał wejściowy gitary na sam wzmacniacz. I dajemy leada z Tube Screamerem, kanał drugi. Czyli kanał solowy plus Tube Screamer. Cześć, bo z poprzedniego programu mamy zrobiony preset. Ja powyłączam te rzeczy, żeby to było Tak. czyste brzmienie. Tak. I zrób save. Już, wszystkim wracam. Już przepraszam. Okej. Załadował. Peter 2. I to jest, Peter 2 to jest taka barwa, której ja używam, czyli solowa z Tube Screamerem, ale ja specjalnie ściągam najwyższą górę i specjalnie dodatkowo jeszcze podcinam dół. Chodzi mi o to, że ona się staje wtedy bardziej nosowa, na pewno też w tej barwie dodałem środka. Chodzi mi o to, żeby ta barwa zrobiła się taka bardziej lejąca do solówek i odklejająca się trochę od podkładu gitar podkładowych i w ogóle zespołu. I ostatni preset, który chcielibyśmy wam pokazać, brzmienie to jest coś, co się nazywa Eddie Lead Solo, czyli najwięcej gainu kanał drugi, ale z dopiskiem Peter, czyli tata też sobie zmanipulował sound pod siebie. I tym optymistycznym akcentem Kończymy ten program. Bardzo wam serdecznie dziękujemy. Capture'y, które wam dzisiaj zaprezentowaliśmy, możecie znaleźć w naszym oficjalnym sklepie Custom Guitar Tones na naszej stronie customguitartones.com i w przyszłości już niedalekiej będą na Tonnecie, ponieważ jesteśmy Ton partnerami, do znalezienia poprzez oprogramowanie Tonex w zakładce tam Partners, Collections i tak dalej, gdzie są również nasze inne produkty. Bardzo wam serdecznie dziękujemy. Zostawcie łapkę w górę, subskrypcję, piszcie w komentarzach, co uważacie na temat tego wzmacniacza. Możecie proponować kolejne wzmacniacze, które chcielibyście od nas zobaczyć. Zapraszamy bardzo serdecznie również na naszego Instagrama, TikToka, Facebooka i do oglądania naszych rolek, shortsów, gdzie prezentujemy bardzo fajne rzeczy i skróty najważniejszych momentów programu. Jeszcze raz dziękujemy i pozdrawiamy. Cześć! trzymajcie się.